everybody please relax and make yourselves comfortable. Bardzo wszystkich proszę, żeby się rozluźnili i usiedli wygodnie. The subject of the day show today will be correct practice in daily life. Tematem dzisiejszego tejsio będzie właściwa praktyka w codziennym życiu. Since I will be dealing with some very fundamental teachings here, please listen very carefully. Ponieważ będę zajmował się tutaj bardzo podstawowymi naukami, proszę słuchać bardzo uważnie. Now I will be using the book How to Raise an Ox by Francis Cook, and this book deals essentially with the teachings of Zen Master Dogen. Będę posługiwał się książką Jak wychować wołu autorstwa Francisa Dogena Cooka. Książka ta dotyczy zasadniczo nauk mistrza Zen Dogena. Dogen is one of the great Zen masters. He was so-called founder of the Soto Zen school. Dogen to jeden z największych mistrzów Zen. Nazywa się go, jest ojcem tak zwanej szkoły japońskiego Zen, szkoły Soto. Great masters do not set out to found a teaching, but rather teachings or the foundation of certain teachings grow up around the master. Wielcy mistrzowie nie mają zamiarów założenia jakiejś nauki, a raczej te nauki potem narastają wokół działania takiego nauczyciela. Now, the Zen of Dogen, and by the way, my teacher, Yasutani Roshi, he was fundamentally in the Soto sect, but he had extensive training in the Rinzai, and he combined them both to create what might be called an integral Zen. Mój nauczyciel Rosi Yasutani, Roshi Harada, w gruncie rzeczy należał do sekty Soto, ale przeszedł intensywny trening w sekcie Rinzai i połączył obie te nauki, by dać taki integralny Zen. And one of my other teachers, Yasutani Roshi, who was also a disciple of Harada Roshi, he continued this integral Zen, and this person has done the same. This person, myself. Następny mój nauczyciel, Roshi Yasutani, kontynuował nauczanie integralnego Zen, idąc za wzorem naszego wspólnego nauczyciela Roshiego Harady. I ta osoba, czyli siedzący przed nami Roshi, kontynuuje tę pracę. Now the Zen of Dogen is the Zen of practice. Zen Dogena to Zen praktyki. The necessity for daily, serious, continuous practice of Zen at all times. Konieczność poważnej, kontynuowanej, codziennej praktyki w każdej porze. Now this sounds very simple, but actually it is complex and it is very often misunderstood. Brzmi to bardzo prosto, jest to rzecz złożona i często opacznie rozumiana. We hear it said that the goal of Buddhism is enlightenment or satori. Słyszymy, że celem buddyzmu jest oświecenie, czy też satori. This is true, but it must be qualified. To prawda, ale trzeba to określić. Cook makes a very important and accurate statement when he says
Cook uczynił bardzo ważne i celne oświadczenie, gdy powiedział, that in Mahayana Buddhism, enlightenment is the doorway through which one must pass in order to reach the true goal. że w buddyzmie Mahajany oświecenie to drzwi, przez które trzeba przejść, aby osiągnąć cel. Or another way to put it, enlightenment is the foundation on which the structure of a noble life is built. Innymi słowami można to wyrazić w następujący sposób, że oświecenie jest fundamentem, na którym buduje się dopiero całą strukturę oświeconego życia. Also, many people assume that enlightenment is something that happens at one time. It's a kind of prize, a gold ring that you get on the merry-go-round of life, of training and practice. Również niektórzy ludzie uważają, że oświecenie jest taką nagrodą, takim złotym pierścionkiem, jaki dostaje się w nagrodę za udaną jazdę na karuzeli życia. And that once you get this gold ring, that's the end of practice. You have become a great enlightened person without any shortcomings, and life is just like one big halo. I że gdy raz dostaniesz ten pierścionek i staniesz się oświeconym człowiekiem, to stanie się kimś od razu wspaniałym i życie będzie tak promienne jak aureola. It would be wonderful if this were true, but it isn't. Byłoby rzeczą cudowną, gdyby to było prawdą, że oświecenie usuwa wszystkie nasze wady, ale tak nie jest. If our practice exists only for the sake of enlightenment, then after we attain enlightenment, then there's nothing else to do. Jeżeli nasza praktyka, celem naszej praktyki ma być tylko oświecenie, to po osiągnięciu oświeceniu nie mielibyśmy już nic do roboty. But the Zen masters emphasize that practice after enlightenment is even more important than practice before enlightenment. Ale mistrzowie Zen podkreślają, że praktyka po oświeceniu jest nawet ważniejsza od praktyki przed oświeceniem. We must also understand that enlightenment, there is what may be called shallow enlightenment, and there is deep enlightenment, and there is a tremendous difference between them. Musimy również zdać sobie sprawę z tego, że istnieje płytkie oświecenie i głębokie oświecenie i między nimi jest ogromna, potężna różnica. Especially if one has a shallow awakening, awakening means enlightenment, if one has a shallow awakening and then doesn't practice afterwards, one can be better off not to have had that shallow awakening even. Szczególnie jeżeli ktoś miał to płytkie przebudzenie, czyli oświecenie i nie praktykuje później, to lepiej było dla tej osoby, gdyby w ogóle nie doświadczyła tego płytkiego przebudzenia. Why is this so? Because with a shallow awakening, one has not cut all of the roots of the tree of ego. Dlaczego tak jest? Ponieważ wraz z płytkim oświeceniem nie przecięło się jeszcze wszystkich korzeni drzewa naszego ego-ja. One with a shallow awakening, if you don't continue practice, the ego can even become larger than before the kensho or the enlightenment. U osoby, która zarzuci praktykę po płytkim oświeceniu, po kensho, ego na skutek tego przeżycia może stać się nawet większe niż przed kensho. With any kind of enlightenment, shallow or deep, there comes out the feeling, I am enlightened. Wraz z każdym oświeceniem, czy będzie ono płytkie, czy głębokie, pojawia się to odczucie, ja jestem oświecony.
enlightenment, deep enlightenment, means being aware. There has to be this feeling that this is it. Wraz z głębokim oświeceniem jest to uprzytomnienie sobie, to zdanie sobie dogłębnie sprawy, że to jest właśnie to. Awakening is not a feeling, it's not a blissful condition, it's not a mystical event, it's not a lot of things that people think it is. Oświecenie nie jest jakimś odczuciem, nie jest mistyczną przygodą, nie jest uczuciem błogostanu czy rozkoszy, nie jest wieloma rzeczami, jakie przypisują mu, określają ludzie. Now, Dogen, Zen Master Dogen has said that Buddhism, the practice of Buddhism is mainly, or that Buddhism is mainly a practice. Mistrz Zen Dogen powiedział, że buddyzm to przede wszystkim praktyka. It is a path, and the path must be walked, not talked about. Jest to ścieżka i ścieżką trzeba iść, a nie mówić o niej. You can say that Buddhism is a experiential religion in the sense that it involves realization of the teachings of the historical Buddha. Można powiedzieć, że buddyzm jest doświadczalną, jest religią doświadczenia, tym, że opiera się na doświadczeniu historycznego Buddy. Realization means to make real, and to make this, and this making real can only happen when there is constant effort. Urzeczywistnienie to znaczy sprawienie, że coś stanie się rzeczywiste i prawdziwe, a to się może zdarzyć tylko wtedy, jeżeli czynimy bezustanny wysiłek. Before even a shallow awakening, the effort is very hard because we are, so to speak, working in the dark. Przed nawet płytkim oświeceniem wysiłek, jaki czynimy, jest bardzo trudny do robienia, ponieważ pracujemy w gruncie rzeczy w ciemnościach. And one has to constantly keep one's mind conscious. There has to be a conscious direction of the will for this realization. I trzeba bezustannie, świadomie wytężać, kierować swoją wolę w tym w celu dokonania tego wysiłku. On the other hand, if we constantly think, I gotta get enlightenment, I gotta get enlightenment, I gotta get enlightenment, then this becomes another thought that hangs in the mind and becomes an obstruction to enlightenment. Z drugiej strony, jeżeli bezustannie myślimy, ja muszę osiągnąć oświecenie, ja muszę osiągnąć oświecenie, to ta myśl staje się, to staje się kolejną myślą, która kręci się po naszym umyśle i jest kolejną przeszkodą w drodze do osiągnięcia. Now in Japanese there is an expression, honsho myoshu, which means wonderful practice based on intrinsic enlightenment. W języku japońskim mamy wyrażenie honsho myoshu, co oznacza cudowna praktyka opierająca się o wewnętrzne doświadczenie, wewnętrzną prawdę. And this refers to the idea that all living beings are Buddhas. I oznacza to, że wszystkie żyjące istoty są Buddami. Now, when the Buddha Shakyamuni came to enlightenment, to supreme enlightenment, he said, wonder of wonders, all beings, without exception, are whole and complete. Gdy Buddha Shakyamuni osiągnął swoje najwyższe, niedoścignione oświecenie, powiedział, cudowne ponad wszystko, wszystkie istoty są pełne i całkowite. In this sense, we are all basically Buddhas, whole and complete. W tym znaczeniu wszyscy w istocie zasadniczo
Jesteśmy Buddami, pełnymi i całkowitymi. We lack nothing to make us happy. Nic nam nie brakuje do szczęścia. In the three pillars of Zen, Yasutani Roshi says that when Zen Master Dogen says that all living beings are Buddhas, what he means are intrinsically Buddhas. What he means is that what is common to all existence is Buddha. Roshi Yasutani w trzech filarach Zen, gdy komentuje wypowiedź Dogena, że wszystkie żyjące istoty są Buddami. Chodzi tu Dogenowi o to, że w gruncie rzeczy że to, co jest wspólne wszelkiemu istnieniu, jest właśnie ta natura Buddy. Remember, the word Buddha means ultimate truth, absolute truth. Pamiętajcie, że słowo Buddha oznacza ostateczną prawdę, prawdę absolutną. It is not that we contain absolute truth, but that we are absolute truth. Nie jest tak, że my zawieramy w sobie absolutną prawdę, ale że my sami jesteśmy tą absolutną prawdą. We are not containers in which the seed of Buddhahood is to be found. That would be two things, but rather we are Buddha. Nie jesteśmy naczyniami, w których można znaleźć nasienie stanu Buddy, a to oznaczałoby istnienie dwóch rzeczy, a raczej po prostu jesteśmy Buddą. When we say the Buddha Shakyamuni, we are talking about this remarkable Indian who lived some 2,500 years ago. Gdy mówimy Buddha Shakyamuni, mamy na myśli tego wybitnego Hindusa, który żył jakieś 2500 lat temu. And when there is a koan where the master says, or a student asks the master, what is Buddha? And the master says, a shit wiping stick. Jest taki koan, w którym uczeń pyta się mistrza, czym jest Buddha? I mistrz mu odpowiada, kijek do wycierania gówna. This monk thought that only noble and lofty and beautiful things are Buddha. In other words, have ultimate truth. And the master is saying, everything, even a shit stick, has ultimate truth. Is ultimate truth. Ten mnich myślał, że tylko wzniosłe, piękne i wspaniałe rzeczy są ostateczną prawdą, ale mistrz, odpowiadając, że kijek od gówna jest Buddą, powiedział, że wszystko jest ostateczną prawdą. Now, if we believe, getting back to enlightenment, if we believe that we do zazen now in order to acquire enlightenment at a later time, then we are setting up a duality between ourselves and enlightenment and between now and later, and that is false. Wracamy do oświecenia. Jeżeli myślimy, że praktykujemy zazen teraz, żeby potem osiągnąć oświecenie, to tworzymy dwoistość i dualizm pomiędzy praktyką teraz, a oświeceniem kiedyś i pomiędzy nami oświeceniem i pomiędzy teraz a przyszłością. This assumes that there is a difference between beings and Buddha and between means and end, between now and then. To jest fałszywe. Zakładałoby, że jest jakaś różnica między istotami a Buddą, między środkami a celem, między teraźniejszością a przyszłością. If we sit in zazen egolessly, if we perform all our daily activities in the same kind of way, that is without judgment, without evaluation, to take things as they are. Jeżeli siedzimy w zazen bez poczucia ego, jeżeli działamy
w codziennym życiu, bez niepotrzebnych ocen i opinii, przyjmując i widząc rzeczy takimi, jakie są, then we are actualizing this Buddha nature. to wtedy aktualizujemy tę naturę Buddy. That is why it is said that cause and effect are one. Dlatego właśnie mówi się, że przyczyna i skutek są jednym. In that case we can say that doing zazen is the cause, and this realization at every moment is the effect. W takiej sytuacji możemy powiedzieć, że praktyka zazen jest przyczyną, a urzeczywistnianie tego w każdej chwili jest skutkiem. But they are not separated. Cause and effect are simultaneous. Ale one nie są od siebie oddzielone. Przyczyna i skutek są jednoczesne. And because they are simultaneous, we are not aware of it. A właśnie dlatego, że są jednoczesne, nie zdajemy sobie z tego sprawy. This awareness, this sudden saying, this is it. This is another kind of effect. A jednak to uprzytomnienie sobie, to zdanie sobie sprawy z tego, to jest właśnie to jest innego rodzaju skutek. So it is important not to think of enlightenment as a future event. Tak więc ważnym jest nie myśleć o oświeceniu jako o wydarzeniu, które ma się zdarzyć w przyszłości. We have to, and this next point is very important, we have to carry on our practice in the knowledge that we already are what we hope to become. Musimy prowadzić naszą praktykę, wiedząc, że jesteśmy już tym, czym spodziewamy się zostać. And our practice is the external appearance of this inherent enlightenment. I nasza praktyka jest zewnętrznym przejawem tego wewnętrznego, wrodzonego oświecenia. So we have to say there is no sequence of before and after, ordinary beings now, Buddhas later. Tak więc nie ma żadnego następstwa podziału na przed i po, na zwykłe istoty teraz, a Buddowie później. And when we said before that cause and effect are one, another way to put it is practice and enlightenment are the same. Gdy powiedzieliśmy wcześniej, że przyczyna i skutek są jednym, to innymi słowami można to wyrazić i powiedzieć, że praktyka i oświecenie to samo. To practice seriously and egolessly is to actualize our inherent Buddhahood. Praktykowanie poważne i bez poczucia ego to aktualizacja naszego wrodzonego stanu Buddy. And so we can say that true practice is the enlightened activity of the Buddha we already are. A więc możemy powiedzieć, że prawdziwa praktyka to oświecona działalność tego Buddy, którym jesteśmy. Now, let me say something about Dogen's, Zen Master Dogen's views on the matter of ethics or morality. Pozwólcie, że powiem kilka słów na temat poglądów mistrza Zen Dogena w kwestii etyki i moralności. Dogen believed that to impose the precepts from the outside as something that has to be obeyed as a set of rules or actions which have to be followed is very unrealistic. Dogen uważał, że narzucanie sobie wskazań z zewnątrz jako systemu reguł do słuchania, karnego słuchania jest czymś bardzo nierealistycznym. Rather, he felt that the observance of the precepts had to be a natural unfolding of conduct which was itself an expression of our enlightened nature.
a raczej uważał, że przestrzeganie wskazań powinno być naturalnym ujawnianiem się i rozwijaniem naszego zachowania and of our already enlightened nature. A zachowanie to i prowadzenie się jest urzeczywistnianiem naszej już przebudzonej, prawdziwej natury. So Dogen says that ethics or proper conduct and meditation are the same thing. Tak więc Dogen mówi tu, że etyka, czyli właściwe postępowanie i oświecenie są tym samym. Now, before going further on this, let me say what the precepts are for the benefit of some people that may not be familiar with them. Zanim będę dalej to omawiał, pozwólcie, że wymienię wskazania buddyjskie dla dobra tych ludzi, których może tutaj nie znają. The ethical basis of Buddhism are the precepts. Wskazania to etyczna podstawa w buddyzmie. First, not to take life, but to cherish all life. Pierwsza, nie zabijać, nie odbierać życia, lecz ochraniać wszelkie życie. Second, not to take what does not belong to one, but to respect the things of others. Druga, nie brać tego, co nie jest nam dawane, lecz szanować rzeczy innych. Third, not to engage in improper sexuality. Trzecie, nie zajmować się niewłaściwym seksualizmem. Which means not to engage in adultery. I oznacza to nieuwodzenie. Not to use or abuse your partner in sexuality. Nieużywanie i nie poniżanie swojego partnera w związku seksualnym. The fourth one is not to lie, but to tell the truth. Czwarte wskazanie to nie kłamać, lecz mówić prawdę. The fifth is not to take liquors or drugs that confuse the mind, but to practice self-control. A piątym jest nie używanie trunków czy narkotyków, które wywołują zamęt w umyśle, lecz utrzymywanie umysłu w jasności, panowanie nad nim. The sixth is not to speak of the shortcomings of others. A szóste to nie mówienie o wadach innych ludzi. The seventh is not to praise oneself and to put down others. Siódme, nie chwalić siebie i nie krytykować innych. The eighth is not to withhold material or spiritual aid to others. Ósme, nie udzielać obficie duchowej czy materialnej pomocy innym, gdy jest potrzebna. The ninth is not to give way to anger, but to practice self-control. I dziewiąte, nie wpadać w gniew, lecz ćwiczyć się w opanowaniu. And the last is not to denigrate, not to blacken the Buddha, Dharma or Sangha. A dziesiątym wskazaniem jest nie oczernianie trzech klejnotów, Buddy, Dharmy i Sangi. Now, when Dogen speaks about our conduct and meditation, rather the precepts of meditation being the same thing, Gdy Dogen mówi o tym, że wskazania i medytacja to jest to samo, we see the great importance of zazen. widzimy tu wielką wagę zazen. For the moment, let us talk about sitting zazen. Przez chwilę zajmijmy się siedzącym zazen. This is very important because in sitting zazen we develop this samadhi power, what is called in Japanese joriki, which enables us to live what we call a decent ethical life. Jest to bardzo ważne, ponieważ właśnie w siedzącym zazen możemy budzić w sobie tę moc samadhi, po japońsku zwaną energią joriki, która umożliwia nam właśnie panowanie nad sobą i prowadzenie przyzwoitego życia.
These days we hear of certain teachers who engage in certain antisocial activities, and people are very confused as to how this can happen. W dzisiejszych czasach słyszymy o pewnych nauczycielach, których uczynki mają wyraz antyspołeczny i ludzie często pytają się, jak to jest możliwe, żeby ci nauczyciele mogli robić tego rodzaju rzeczy. And we get a clue to this in the statement of Dogen's about morality and zazen being one. I naprowadzić nas na ślad zrozumienia może oświadczenie Dogena, że moralność i zazen to jedno. I oświecenie to jedno. These teachers, in other words, have a Kensho experience, perhaps, and then they become so busy with so many activities that they don't have time for zazen anymore. Też nauczyciele ci może mieli jakieś kensho, ale potem są tak zajęci tyloma działaniami, taką aktywnością, że nie mają już czasu na praktykę zazen. They become so involved in worldly things that thoughts of the Dharma go. Zajmują się tak bardzo sprawami tego świata, że myśli o dharmie odchodzą. As one Chinese Zen master put it, when thoughts of the Dharma are strong, thoughts of the world are weak. Jak wyraził to pewien chiński mistrz Zen, gdy myśli o dharmie są mocne, to myśli o świecie są słabe. And then he continues, when thoughts of the world are strong, thoughts of the Dharma are weak. I powiedział on dalej, gdy myśli o świecie są mocne, to myśli o dharmie są słabe. In Zen Dawn in the West, there is the statement, morality, or Zen is above morality, but morality is not below Zen. W książce Zen, Świt na Zachodzie spotykamy się z takim zdaniem. Zen jest ponad moralnością, ale moralność nie jest poniżej Zen. What this means is that morality is really grounded in Zen. Zen is the basis from which morality, proper conduct, what we call proper conduct, emerges. A znaczy to, że moralność zakorzeniona jest w Zen. Zen jest tym, z czego wyłania się właściwe działanie, zachowanie i wszelka moralność. So the second part of this statement is very important. But morality is not below Zen. Tak więc druga część tego oświadczenia jest bardzo ważna, ale moralność nie jest poniżej Zen. When you hear of Zen people, so-called Zen people, acting in all kinds of not only queer kind of ways, but actually in immoral sort of ways, you can be sure that they are not Zen masters. Gdy słyszymy o tak zwanych ludziach Zen, które zachowują się nie tylko w jakiś dziwaczny sposób, ale w niemoralny sposób, to możecie być pewni, że nie są oni mistrzami Zen. A true Zen master does not act in ways which go contrary to the prevailing morality. Prawdziwy mistrz Zen nie działa w sposób przeciwstawny powszechnej moralności. Let me explain this a little more. You will find that real Zen masters will act sometimes in ways that seem very strange. Pragnę to troszkę jeszcze wyjaśnić. Odkryjecie, że prawdziwi mistrzowie Zen działają czasem na sposób, który może wydawać się dziwny. But when you examine their behavior very carefully, you will find that there is no ego in it. There is no desire for self-gain. There is no selfishness involved. Ale gdy zbadamy dokładnie ich działania, to odkryjemy, że nie ma w nich ego ja, nie ma
w tym jakiejś chęci zysku dla siebie, nie ma w tym egoizmu. But false teachers, there is a very strong ego, a very strong desire to gratify their senses or whatever. Ale u fałszywych nauczycieli mam do czynienia z silnym ego, z pragnieniem zaspokajania swoich zmysłów, czy też innych rzeczy. Also, when you find teachers who claim to be Zen masters, who live in a very luxurious style, have very expensive motor cars, and are going to parties and doing all of that kind of thing, drinking very heavily, you can be sure that they are not real Zen masters. Również jeżeli usłyszycie, że pewni mistrzowie Zen mają bardzo drogie samochody, lubią chodzić, otaczają się luksusowymi rzeczami, dużo piją, to możecie być pewni, że nie są oni prawdziwymi mistrzami Zen. In China, in Japan, wherever there has been true Zen and true teachers, they have lived a very simple life. W Chinach i w Japonii, wszędzie tam, gdzie byli prawdziwi nauczyciele, prowadzili oni bardzo proste życie. Life in its truest is very simple. It is down to earth. It is practical. Życie w tym, co najprawdziwsze, jest bardzo proste, jest bardzo konkretne, praktyczne, takie, w którym stoi się nogami na ziemi. Now, to continue with this subject of Dobrą nazywamy jako złą, to jako złą. Przyjmować deszcz jako deszcz, śnieg jako śnieg, to jest najtrudniejsza rzecz pod słońcem. take pain as pain and pleasure as pleasure. Przyjmować ból jako ból, a rozkosz jako rozkosz. This is living the life of Buddha. To jest prowadzenie życia Buddy. It means living life 100%. Oznacza to życie w 100%. Zen Master Huineng, great Chinese Zen Master, says, Wielki chiński mistrz Zen Huineng powiedział: what is it in this teaching that we call sitting in meditation? Co to jest w tej nauce, co nazywamy siedzeniem w medytacji? In this teaching, sitting means without any obstruction anywhere. W tej nauce siedzenie w medytacji oznacza siedzenie bez jakichkolwiek przeszkody gdziekolwiek. Under all circumstances, not to activate these unnecessary thoughts. I w jakichkolwiek okolicznościach nie budzić tych niepotrzebnych myśli. Meditation is internally to see the original nature and not become confused. Medytacja to wewnętrzne widzenie prawdziwej natury i nie wpadanie w pomieszanie. There is an interesting quotation here. When the great Chinese Zen master Dame was dying, his students asked him to give them a final word. Jest to bardzo ciekawy cytat. Gdy wielki chiński mistrz Damei umierał, jego uczniowie poprosili go o ostatnią naukę. This is what he said. When it comes, don't try to avoid it. When it goes, don't go running after it. Powiedział on: gdy to przychodzi, nie próbuj tego unikać. Gdy odchodzi, nie próbuj biec za tym. And just then, a squirrel made a noise on the roof. And the master said, there is only this, nothing else. And he died. I właśnie wtedy, gdy to powiedział, jakaś wiewiórka wydała jakiś dźwięk, chodząc po dachu.
I mistrz powiedział, jest tylko właśnie to i nic poza tym. I umarł. A Buddha is just someone who is totally at one with his experience at every moment. Buddha to jest ktoś, kto jest całkowicie jednym ze swoim doświadczaniem w każdej chwili. Real meditation is this alert, clear-minded attention to the details of our daily life. I prawdziwa medytacja to czysta, przytomna uwaga we wszystkich szczegółach naszego codziennego życia. Without activating any thoughts about these activities. Bez budzenia, aktywizowania jakichkolwiek myśli na temat tych działań. So practice is much more than when we're in the zendo, when we bow, and when we chant, we offer incense, and we do zazen. A więc praktyka to coś o wiele więcej niż tylko gdy jesteśmy w zendo, gdy kłaniamy się, gdy ofiarowujemy kadzidło, gdy śpiewamy, czy gdy siedzimy w zazen. There are people who very often will say to the Roshi, I would like to practice zazen more seriously, but my work interferes. Są ludzie, którzy bardzo często mówią Roshiemu, chciałbym więcej praktykować zazen, ale przeszkadza mi w tym moja praca. Anybody who says that either has got the wrong idea of Zen or the wrong idea of work. I każdy, kto to mówi, ma albo fałszywe wyobrażenia o zen, albo fałszywe wyobrażenia o pracy. Practice includes all activities. Praktyka obejmuje wszystkie działania. It begins when we open our eyes in the morning and it ends when we close them at night. Zaczyna się, gdy otwieramy nasze oczy rano i kończy się, gdy zamykamy je w nocy. And everything in between, this is our practice. A wszystko, co jest pomiędzy, to jest nasza praktyka. It's not what we do, but how we do it, the mind state. To nie jest to, co robimy, ale jak coś robimy. Chodzi tu o ten stan umysłu. To repeat, if we color our activities with all of these unnecessary evaluations, judgments, conclusions, opinions, and so on, then we are dirtying our activities and dirtying our minds. By powtórzyć, jeżeli będziemy zabarwiać nasze działania wszelkimi pojęciami, pojęciowaniem, opiniami, ocenami, to będziemy brudzić, kalać nasze działania i zabrudzać nasze umysły. And also to practice the way of the Buddha means to show the proper consideration to the Buddha nature of all of our co-workers, our co-practicers, our friends, everybody that we come in contact with. Również praktykowanie oznacza troskę i szacunek dla natury Buddy, wszystkich ludzi, którzy z nami pracują, dla wszystkich naszych przyjaciół, dla wszystkich ludzi, z którymi się spotykamy. We may disagree with people, we may find some certain attitudes of people to be unpleasant. Możemy się z kimś nie zgadzać, możemy uważać, że pewne postawy pewnych ludzi są niemiłe. But we must never forget that the other person has the same Buddha nature as I have. Ale nie wolno nam nigdy zapomnieć, że ta druga osoba ma tę samą naturę Buddy, którą my mamy. And to respect that Buddha nature means to respect one's own Buddha nature. I szanowanie tej natury Buddy oznacza szanowanie swojej własnej natury Buddy. And when one has reached this point where, as Dogen says, dropping off body and mind, that is dropping off all self-concerns, and our minds become empty, then one feels grateful to the Buddha, grateful to one's teacher, grateful to all of one's Dharma friends. I gdy dochodzi się do tego, co Dogen nazywa puszczeniem ciała i umysłu, puszczeniem wszelkich wyobrażeń na temat ciała i umysłu, to wówczas dochodzimy do tego, że jesteśmy wdzięczni Dharmie, wdzięczni swojemu nauczycielowi, wdzięczni wszystkim przyjaciołom, z którymi razem pracujemy. And without this gratitude, there can't be any true practice.
Bez tej wdzięczności nie ma w ogóle prawdziwej praktyki. Now there's one other subject that I want to go into, which is very important for daily practice, and that is the subject of faith. Jest jeszcze jeden temat, który jest bardzo ważny dla codziennej praktyki. Pragnę go podjąć, poruszyć. Jest to temat, kwestia wiary. One has to have faith first and foremost that when the Buddha said, as a result of his great enlightenment, that all beings are whole and complete, that we believe that he was not mistaken and he was not lying. Trzeba przede wszystkim wierzyć w to, że gdy Buddha oświadczył po swoim wielkim oświeceniu, że wszystkie istoty są pełne i całkowite, że nie był on w błędzie i nie kłamał. It is also important to believe that Równie ważne jest wierzyć, że the teachings that we receive from our teacher and so on are true. Że nauki, które otrzymujemy od naszego nauczyciela, są prawdziwe. We must believe that our practice, as I said earlier, we must have the faith that our practice will not ultimately result in enlightenment, but that enlightenment will come. Musimy wierzyć, jak już mówiłem, że nasza praktyka nie tyle w wyniku jej kiedyś jej rezultatem ostatecznym będzie oświecenie, ale wierzyć w to, że oświecenie nadejdzie. Of course, one also has to have faith in one's own intrinsic Buddha nature. Oczywiście trzeba mieć wiarę w swoją własną wrodzoną naturę Buddy. If we don't have faith in the truth of the Buddha's teachings, then we cannot truly practice the Buddha's way. Jeżeli nie mamy wiary w prawdę nauk Buddy, to nie możemy naprawdę prawdziwie praktykować drogi Buddy. The Buddha himself said, Buddha oświadczył, the great ocean of the Buddha's teaching is entered through the door of faith. Wielki ocean nauki Buddy, w wielki ocean nauki Buddy można wkroczyć przez drzwi wiary. Therefore, unless one practices with the faith that oneself is Buddha and that everything else, even a speck of dust, is Buddha, Dlatego też, o ile ktoś nie praktykuje z wiarą, że sam jest Buddą i że wszystko inne, nawet odrobinka pyłu czy kurzu jest również Buddą, and that everything sings out with the truth of the Dharma, i że ze wszystkiego płynie śpiew o prawdzie Dharmy, then the realization of these facts will be impossible. to w przeciwnym razie nie będzie tej wiary, urzeczywistnienie tego wszystkiego nie będzie możliwe. Let me give you a short quotation of what Zen Master Dogen says here. Pozwólcie, że podam wam krótki cytat tego, co głosił mistrz Zen Dogen. Practicing the way of the Buddha means you must have faith in the Buddha way. Praktykowanie drogi Buddy oznacza, że musisz wierzyć w drogę Buddy. Having faith in the Buddha way means you must first have faith that you originally abide in the way. A posiadanie wiary w drogę Buddy to wiara, że pierwotnie już znajdujesz się na drodze And that you are not in error. i że nie jesteś w błędzie. If you arouse this kind of faith, if you illuminate the way in this manner, Jeżeli obudzisz tego rodzaju wiarę, jeżeli oświetlisz drogę w ten właśnie sposób and rely on it and practice it, it is the basis for enlightenment. jeżeli będziesz opierać się na niej i praktykować ją, to będzie stanowić podstawę oświecenia. Now, just one final thing. Jeszcze na koniec.
jedna rzecz. And that is to make clear that this kind of faith is not a blind belief. Rzeczą ważną trzeba wyjaśnić, że tego rodzaju wiara nie jest ślepą wiarą. We tentatively or provisionally accept these things as true. Przyjmujemy chwilowo tak jako założenie, że to wszystko jest prawdą. And as our practice deepens, then we confirm in our own bodies and mind the truth of what we believe. I gdy nasza praktyka się pogłębia, to potwierdzamy naszym ciałem i umysłem prawdę tego, w co uwierzyliśmy. And then faith drops away. I potem wiara odpada. Because faith has been replaced with knowledge. Ponieważ poznanie i wiedza zastąpiły ją. In other religions, for example in Christianity, faith is the most important thing because it is central, it continues all the time. W innych religiach, na przykład w chrześcijaństwie, wiara jest czymś najbardziej centralnym, ponieważ musi być kontynuowana przez cały czas. In other words, there isn't a time when for the Christian faith is no longer important. Tak więc nie pojawia się w życiu chrześcijanina taka sytuacja, w której wiara nie jest już dla niego niczym ważnym. And that is because whereas for the Buddhist one can verify the truth of the Buddhist teachings in one's own body and mind through practice, Buddysta może sprawdzić prawdę nauki swoim ciałem i umysłem na drodze praktyki. and therefore for the Buddhist faith drops away. It is different with other religions. I dlatego w przypadku kogoś, kto idzie drogą Buddy, wiara odpada. Natomiast rzecz się ma inaczej w przypadku innych religii. There's a great deal more that could be said about this subject, Można było wiele więcej powiedzieć na ten temat, but this is difficult material to grasp ale jest to trudny materiał do uchwycenia at one time. za jednym razem. And there'll be a chance in the question and answer period that we'll have a little later. If some of these points haven't been made clear, perhaps they can be elucidated further. I będzie szansa podczas okresu pytań i odpowiedzi, który będzie za parę minut, by wyjaśnić pewne kwestie, które może nie zostały jasno przedstawione. So we'll stop here on the site before that. Tak więc tu się zatrzymamy i zaśpiewamy 4 ślubowania.